Cześć! W tym filmiku pokażę, w jaki sposób pobierać dane do QGIS-a, jak korzystać z WMS, WFS, WCS, jak pobierać dane BDOT oraz jak korzystać z wtyczki Quick OSM. Pierwszą rzeczą, jaką zrobimy po otworzeniu nowego projektu, będzie udanie się do zakładki wtyczki, zarządzanie wtyczkami i zainstalowanie sobie wtyczki Quick Map Services. Kiedy mamy zainstalowaną tą wtyczkę, możemy ją otworzyć z panelu narzędzi lub też z zakładki w internecie Quick Map Services. Na samym początku nie będziesz widział tych wszystkich serwisów, które ja mam, dlatego kliknij sobie w zakładkę Settings i tutaj More Services i Get Contributed Pack. Następnie zachowaj i będziesz miał już wtedy dostęp do różnych serwisów mapowych, z których możesz pobrać sobie jakąś tam mapę podkładową. Następnie możemy wybrać sobie jedną z map podkładowych, która nas interesuje, na przykład OSM, taka zwykła mapa rastrowa, i przybliżyć się do obszaru, który nas interesuje, a następnie jak jesteśmy już w pobliżu obszaru naszej analizy przestrzennej, możemy sobie w prawym dolnym rogu ustawić układ odniesienia przestrzennego, zmienić sobie na przykład na układ 2.1.7.7, który jest najbardziej poprawny dla łodzi. Moglibyśmy ustawić też układ 2.1.8.0, on jest poprawny do opracowań o większej skali. W tej wtyczce istnieją również inne serwisy mapowe, które są warte uwagi i można tutaj sobie podkładać różne mapy. Na przykład jest mapa googlowska, która na przykład pozwala nam na wyświetlenie takiego widoku, jakbyśmy weszli sobie w mapy Google'a w przeglądarce. Taką ciekawą rzeczą jest, że możemy tutaj sobie nawet dodać dane odnośnie natężenia ruchu na danym odcinku. Jeżeli chcemy pobrać dane z sieci, tutaj najpopularniejszą opcją będzie Geoportal. Tutaj mamy do wyboru różnorakie typy danych do pobrania, do wyświetlania, do przeglądania, ale istnieją też różne inne serwisy, które oferują dostęp do danych bądź też do różnych poradników do edukacji. Możemy tutaj powiedzieć o Geoforum, na którym znajdziemy w zakładce GIS, dane przestrzenne w Polsce, cały obszerny artykuł o tym, jakie są źródła danych i skąd można je pobrać. W jaki sposób podłączyć się do usługi WMS, WFS lub WCS. Jeżeli jesteśmy w QGIS-ie, to możemy sobie przejść na stronę wybranego przez nas dostawcy danych. W tym przypadku ja tutaj pokażę to dla Intersitu i możemy sobie kliknąć w zakładkę dla profesjonalistów i tutaj widzimy, że to jest link do usługi WMS, czyli do usługi przeglądania. Możemy sobie skopiować taki link i gdy przejdziemy do QGIS-a, klikamy sobie zarządzanie źródłami danych. Tutaj wybieramy sobie z lewego panelu WMS lub WMTS. T to jest od tile, czyli że zamiast pobierać całą mapę, będziemy ją pobierać w takich kafelkach i wtedy to będzie działało szybciej. Ja tutaj sobie utworzę nowe połączenie. Nazwę je jako mapa Łódź ogólna i wkleję ten URL. OK. I teraz klikamy podłącz. I wyświetliły nam się wszystkie usługi, które możemy sobie teraz dołączyć do naszej mapy. Powiedzmy, że chciałbym sobie granicę miasta dodać do mojego projektu. Tak, dodała nam się granica miasta, tylko przez to, że wybraliśmy format obrazu jako JPEG, to on nie obsługuje przezroczystości. Więc usuńmy sobie tą warstwę, zmieńmy sobie na PNG i kliknijmy dodaj. I teraz mamy już granicę miasta w formacie PNG z obsługą przezroczystości. Przed chwilą pobieraliśmy dane z usługi WMS. Te dane są dostępne tylko w formie do wyświetlania.
A jeżeli chcemy pobrać sobie dane w postaci wektorowej, musimy użyć usługi WFS. Na przykład, jeżeli chcemy ściągnąć sobie dane z geoportalu, to będzie zakładka usługi pobierania WFS. Następnie możemy sobie wybrać, jaką usługę chcemy sobie podłączyć. Kopiujemy adres usługi i przechodzimy do QGIS-a. Ja tutaj mam otwartą tą zakładkę zarządzanie danymi i tutaj wystarczy się przełączyć na WFS. Utworzyć nowe połączenie, geoportal, nazwiemy je i to było chyba nazwy geograficzne. Kopiujemy URL i klikamy połącz. No i tutaj zmienimy sobie ukaz współrzędnych i dodamy sobie to do map. Dobrze, widzimy, że dodała nam się nowa warstwa punktowa i teraz widzimy, że dodała nam się nowa warstwa punktowa i to, co odróżnia WMS od WFS-a, to jest to, że w WFS-ie dane są w postaci wektorowej, a w WMS-ie dane są w postaci rastrowej. Czyli to jest granica miasta to jest zwykły obrazek, a to, co żeśmy pobrali z usługi WFS, to są punkty, czyli dane zapisane w postaci wektorowej. I tutaj nawet możemy sobie otworzyć tabelę atrybutów. Ja tutaj dodałem sobie inny serwer WFS z działkami dla łodzi i no jak widzimy, to są dane zapisane w postaci wektorowej, nawet tutaj możemy edytować powiedzmy stylizację ich. Z danymi WFS możemy również zrobić coś takiego, że powiedzmy kliknąłem tutaj sobie na zaznaczenie, zaznaczam sobie pewien obszar, prawym przyciskiem klikam na warstwy, eksport, zapisz wybrane obiekty jako. Tutaj wybieram sobie przy tych 3 kropkach ścieżkę pliku. Ja już utworzyłem sobie plik geopackage i nazwę sobie teraz moją warstwę jako działki wybrane i zapiszę je sobie. Teraz możemy odłączyć już sobie ten serwer. Widać, mamy zapisane działki lokalnie na dysku już i działa to o wiele szybciej. Mamy dostępną całą tabelę atrybutów, też możemy sobie zmienić stylizację tego, w jaki sposób nam się będzie podobało. I to była właśnie usługa WFS. I to ją odróżnia od usługi WMS, że dane możemy eksportować do pliku. Z geoportalu możemy również pobrać sobie paczkę danych BDOT 10K i robimy to w taki sposób, że gdy jesteśmy na geoportalu, w zakładce dane do pobrania klikamy sobie plusik, później topografia i baza danych obiektów topograficznych. To sobie zaznaczamy, klikamy na interesujący nas obszar lewym przyciskiem myszy. Kiedy pokazało nam się okienko, klikamy sobie, żeby przejść dalej i tutaj mamy do wyboru, jaki format chcemy sobie ściągnąć. Są różne dane, tutaj jest dla powiatu łódzkiego, dla województwa albo dla całego państwa możemy pobrać paczkę danych. I powiedzmy, że chcemy sobie pobrać paczkę danych w formacie SHP dla Łodzi. Teraz musimy chwilę poczekać, żeby nam się to ściągnęło na dysk, ale jak nam się to ściągnie już na dysk, to możemy sobie przejść do QGIS-a i ta paczka plików będzie zazipowana, więc trzeba ją odzipować i przenieść sobie do jakiegoś wybranego katalogu. Ja to już mam tutaj przygotowane w takim folderze. Folder będzie nazywał się BDOT 10K i następnie będzie kod powiatu, a następnie będzie napisane, jaki to jest format danych. Jeżeli jesteśmy już w tym naszym folderze, to jedną z metod wgrania tych danych do QGIS-a jest po prostu na przykład zaznaczenie wszystkiego albo jakiegoś tam wybranego przez nas elementu metodą drag and drop, wrzucenie go do programu. Jak zrobimy to sobie w taki sposób,
to w tym momencie dodała nam się granica miasta Łodzi. Możemy ją sobie tutaj zwizualizować w inny sposób. Po prostu jako czerwona linia. Zmienimy sobie krycie na 100%. Oczywiście, kiedy na przykład zrobimy sobie to w taki sposób, że wszystkie dane zaznaczymy i wrzucimy do Qgisa, to one też nam się dodadzą, tylko nie będzie im nadana prawidłowa stylizacja. Jesteśmy już chwilę po przerzuceniu danych z paczki BDOT do Qgisa. Trochę to zajęło, więc jest to nieefektywny sposób dodawania danych do Qgisa, ponieważ trwa to bardzo długo, program może się zawiesić i się wyłączyć i też dane nie są wystylizowane w prawidłowy sposób. Więc inny sposób na zrobienie tego w poprawny sposób to jest zrobienie tego tak, że przechodzimy sobie do zarządzania wtyczkami i tutaj szukamy sobie BDOT 10K. I jest taka wtyczka BDOT 10K GML SHP. Jak ją zainstalujemy, to ona będzie miała taką ikonkę. I jak sobie ją klikniemy, to otworzy nam się okno i tutaj możemy sobie wybrać, skąd ma program pobrać dane. Ja teraz sobie przejdę do lokalizacji, w której to mam. I już jak jesteśmy w lokalizacji, to wskazujemy tylko folder, w którym są zapisane wszystkie dane, nie wchodzimy do tego folderu i klikamy wybierz folder. I w tym momencie pasek postępu w prawym górnym rogu jest wyświetlany. Załadowały nam się wszystkie dane, możemy je sobie tutaj przesunąć. I teraz widzimy, że one są zwizualizowane w prawidłowy sposób. Dane są zwizualizowane od razu w odpowiedni sposób dla wizualizacji BDOT 10K, tylko brakuje tutaj dróg. Możliwe, że to ja w swoim folderze po prostu usunąłem ten plik albo zamieniłem go, zmodyfikowałem i teraz się nie wyświetla. Więc to jest kolejna metoda dodawania danych do programu Qgis. Dane z wtyczki BDOT możemy również sobie dodać w taki sposób, że po prostu wyszukamy sobie warstwę, która nas interesuje. To w jaki sposób odczytywać te kody warstw będzie podane w opisie filmu. Tutaj powiem, że ten kod oznacza, że to są budynki, więc możemy to sobie po prostu przeciągnąć i tutaj akurat zrobiła nam się prawidłowa wizualizacja tych budynków, tylko mamy problem taki, że jeżeli skala jest powyżej 10 000, to budynki nam się nie wyświetlają. Możemy obejść to w taki sposób, że wejdziemy sobie we właściwości i tutaj w lewym panelu przejdziemy do sekcji renderowanie i widoczność zależna od skali, no tutaj jest ustawiona, żeby wyświetlało się tylko powyżej, jeżeli skala jest poniżej 10 000. Więc wyłączamy tą opcję, dajemy zastosuj i teraz już niezależnie od skali te budynki zawsze będą się wyświetlać tam. Jeżeli chcemy wyeksportować sobie jakąś część tych budynków do jakiejś warstwy, to możemy je sobie po prostu, powiedzmy, że zaznaczyć, tak samo jak to robiliśmy z WFS-em i kliknąć eksport, zapisz wybrane obiekty jako, wskazać ścieżkę pliku i tak dalej i będziemy mieli zapisane tylko te obiekty i po prostu resztę sobie usuwamy, żeby nam projekt chodził szybciej. Kolejnym sposobem, w jaki możemy dodać dane, to jest wtyczka Gugik. Ją możemy sobie tutaj wyszukać, pobieracz danych Gugik z taką ikonką pomarańczową. Tutaj wyświetla się na pasku narzędzi. Jeżeli wtyczka nam się odpali, to ona powinna wyświetlić nam się tutaj w panelu po prawej stronie. I tutaj mamy dostęp do różnego rodzaju usług. Możemy sobie, tak jak podłączaliśmy sobie serwery WMS, WFS ręcznie, tak tutaj możemy sobie zrobić to w troszeczkę bardziej zautomatyzowany sposób. Też możemy sobie pobrać paczki danych różnorakich
na przykład te dane BDOT, które ściągnęliśmy sobie z geoportalu, możemy po prostu tutaj wybrać tą opcję BDOT 10K, format danych SKP, województwo łódzkie, Łódź i pobierz dla wybranego powiatu, to nam pobierze, tylko musimy pamiętać, żeby ścieżka zapisu pliku, no wskazać tutaj ścieżkę, w której chcemy, żeby to się nam zapisało, bo ta paczka danych pobierze się do tej lokalizacji. I tutaj też mamy dostępne usługi WFS, ortofotomapy różne i mamy tutaj wybraną usługę WFS. Wybraliśmy sobie ścieżkę, w której mamy zapisać nasze dane. Tutaj mamy ortofotomapę Skorowic 2023 i po prostu poprzez wskazanie możemy wybrać obszar, wyskoczy nam kwadracik. Wybieramy, czy chcemy zapisać pliki na naszym dysku i tutaj się powinno zacząć pobieranie plików. One nam tutaj wyskoczą w folderze, przeciągamy je do okna mapy i mamy dodane obrazy. Tutaj jeszcze nam drugi obraz się zapisał, dodał się w formacie CRI do identyfikowania zieleni. Następna wtyczka to jest GIS Support. Tak ona wygląda. Ona pokazuje się tu na tym panelu w taki sposób. No i główne funkcjonalności tej wtyczki to są na przykład takie, że możemy zrobić sobie identyfikację działek poprzez wskazanie. Tak, jak klikniemy na ten niebieski celownik, no to pokazuje nam się taki krzyż i jak klikniemy na obszar mapy, no to pobierają nam się działki i zapisują nam się jako warstwa tymczasowa. Tutaj z różnymi atrybutami. Również no, te działki można tam wyszukiwać sobie, na przykład zaznaczyć sobie jakiś obszar powiedzmy na mapie. Tutaj utworzymy sobie na szybko tam warstwę wyszukiwanie działek. OK. I narysujemy sobie jakiś tam mały obszar, powiedzmy. Tutaj. Stylizacja, żebyśmy widzieli coś. OK. To działa teraz w taki sposób, że najpierw zakończymy sobie edycję. Dobrze, jak klikniemy Start, to powinno nam zacząć wyszukiwać działki, które są zlokalizowane i przecinają się z tym kwadratem. Czas wyszukiwania jest różny w zależności od obszaru tego prostokąta, czy tam jakiegoś innego poligonu i od obciążenia serwera. Więc możemy sobie tutaj chwilę poczekać i zobaczyć, czy nam to zadziała. Pobrały nam się akurat tutaj te działki. No, czyli one pokrywają się z tym prostokątem, tylko to działa w taki sposób, że to jest wtyczka pobierze nam wszystkie obiekty, które są w prostokącie i przecinają się z tym prostokątem. Dlatego też pobrało nam tą działkę drogową. Tutaj to jest taki szybszy sposób na pobranie powiedzmy dużej ilości działek, kiedy nam nie chce się wyklikiwać wszystkich działek oddzielnie. Tutaj mamy też bazę WMS-ów różnorakich z całego kraju. Tu są zgrupowane różne WMS-y, które są na geoportalu i też na różnych innych portalach geograficznych w Polsce i stąd możemy sobie dodawać różne warstwy WMS. Na przykład zobaczymy, czy nam zadziała ortofotomapa standardowa. Jeden z tych adresów WMS nie działał, więc wybrałem inny. Tutaj mapa ogólnogeograficzna Polski. I tutaj jak klikniemy pobierz warstwy, no to w tym dolnym okienku nam się wyświetli, jakie warstwy możemy dodać do naszego projektu. Wybieramy układ współrzędnych, typ obrazka, jaki chcemy sobie dodać i klikamy dodaj do mapy. I zobaczymy, co tutaj nam się dodało. No to jest taka mapa wielkoskalowa dla całej Polski. Kolejną wtyczką, o której chciałbym powiedzieć, będzie MapTiler. I tutaj, żeby zacząć używać tej wtyczki, ona będzie nas prosiła o utworzenie konta w tym serwisie MapTiler.
I jeżeli to konto sobie utworzymy, to później musimy wejść sobie w ustawienia konta, credentials i następnie wywołać sobie tutaj taki klucz. To jest klucz inny od tego API, więc znaczy wtyczka tak czy tak będzie nas informować, że przekopywaliśmy zły klucz, żeby to się nie myliło. Nie kopiujemy API, tylko kopiujemy nasze credentials i jak już skopiujemy to sobie do QGIS-a, to z prawej strony w przeglądarce nam się wyświetli nowa zakładka Map Tiler i tutaj możemy sobie dodać różne mapy poprzez dwukrotne kliknięcie i dodała nam się nowa grupa warstw. Jak sobie tutaj zmienimy widok, to możemy zaobserwować pewną różnicę, ponieważ ta wtyczka pobiera dane i wyświetla nam je w wersji wektorowej, więc jak tutaj na przykład bardzo blisko dojedziemy sobie do jakiegoś obiektu, to możemy sobie teraz porównać to, jak wyświetlają się dane w formacie rastrowym, czyli są niska jakość, poszarpane krawędzie, a tutaj jest wersja wektorowa, czyli to jest geometria o nieskończonej rozdzielczości. Tutaj przygotowałem jeszcze takie krótkie porównanie pomiędzy rastrem a wektorem. Po lewo mamy mapę zapisaną jako obraz, a po prawo mamy zapisaną mapę jako PDF. I tutaj jak się przybliżymy, to widzimy już takie pojedyncze piksele. To jest bardzo duże przybliżenie, ale możemy zaobserwować, że jest pewna różnica pomiędzy jednym a drugim plikiem, nie mówiąc już o różnicach, jeżeli chodzi o wielkość pliku, bo ten PDF waży około 400 KB, a to zdjęcie w formacie PNG waży 10 MB, czyli to jest 20 razy więcej. Następną rzeczą, jaką chciałbym pokazać, jest to ArcGIS REST Server i na potrzeby pokazania, o co chodzi, tutaj w serwisie Interseed są dostępne różne mapy tematyczne i na tych mapach tematycznych są wyświetlane różne dane. Tutaj jest akurat zieleń w Łodzi. No i wszystko fajnie, tylko że jeżeli jesteśmy na Interseedzie i wejdziemy w zakładkę dla profesjonalistów, mamy dostęp tylko do WMS-ów, WMTS-ów i WFS-ów. A nie ma tu wprost powiedziane, jaki jest adres tej usługi ArcGIS REST Server. Żeby uzyskać adres tej usługi, jakby zasada wygląda w taki sposób, że adres usługi ArcGIS REST Server wygląda w taki sposób, czyli mamy nazwę powiedzmy serwisu, później mamy REST i później mamy services. Jeżeli skopiowalibyśmy sobie taki adres i przeszli do QGIS-a i tutaj weszli sobie w zarządzanie danymi, ArcGIS REST Server, ja już tutaj sobie jeden połączyłem, ale połączę sobie nowy, wpisuję sobie URL, klikam OK. Jak kliknę połącz, to mam teraz dostęp do wszystkich warstw, które są dostępne na Interseedzie, ale nie są pokazane tutaj, w tym WMS-ie i w tych WFS-ach. Bo na przykład dane, które są na tej mapie, na przykład drzewa, parki i tak dalej, one są dostępne tylko do wyświetlania tutaj w aplikacji webowej. Nie ma na stronie nigdzie powiedziane, w jaki sposób dane te sobie zaciągnąć do QGIS-a. Więc jak już sobie to zaciągniemy, tutaj w tym ArcGIS REST Server są różne bazy danych wyświetlone i one są dostępne albo w formacie wektorowym, albo w formacie rastrowym. Może najpierw pokażę na tym przykładzie z tymi autobusami. Tak, czyli dodajemy sobie. To możemy sobie usunąć tą grupę. No i mamy dodane linie autobusowe do projektu. W formacie rastra. Wszystkie linie autobusowe w Łodzi. Ale możemy sobie dodać też w formacie wektorowym. No i to działa tak samo jak WFS, czyli mamy dostęp do tabeli atrybutów. Możemy sobie
tutaj stylizować tą linię naszą, tak jakbyśmy chcieli, dodać jakieś tam etykiety. Czasami przy korzystaniu z REST serwera możemy napotkać na taki problem, że jeżeli chcemy dodać warstwę, to tutaj wyświetla nam się, że układ współrzędnych jest różny od układów współrzędnych naszego projektu. Więc dodajemy sobie taką warstwę. No i na razie nic nam się nie wyświetla, ale jak wejdziemy sobie we właściwości, w źródło i zmienimy na układ współrzędny, który jest zgodny z naszym projektem, to powinno się to naprawić. Więc mamy teraz wyświetlone parki, które chcieliśmy, ale były w złym układzie współrzędnych. Już widzimy, że są zaznaczone na naszej mapie. I oczywiście wszystkie usługi, które dodawaliśmy sobie do tej pory, są wyświetlane w lewym panelu domyślnie w przeglądarce. Tutaj sobie podłączyliśmy wcześniej jakiegoś WMS-a, to on będzie tutaj dostępny i będzie można dodawać różne warstwy bezpośrednio z tego okna. Nie trzeba będzie klikać w zarządzanie źródłami danych i tutaj przeklikiwanie się przez to wszystko. Przejdźmy teraz do kolejnej wtyczki, czyli Quick OSM. Tak ona wygląda. Wyświetla się tutaj jako taka lupka na niebieskim, na zielonym polu. I jeżeli sobie wywołamy ją, to przywita nas taki oto ekran. Tutaj możemy odpytać serwer z interesujących nas elementów. No ale jak te elementy znaleźć? Będziemy potrzebowali klucza oraz wartości i możemy te wartości możemy znaleźć w taki sposób, że jeżeli wejdziemy sobie na zwykłą mapę OSM w przeglądarce i przybliżymy się do jakiegoś tam obiektu, który nas interesuje i następnie klikamy sobie prawym przyciskiem myszy i wyświetl dane obiektów. Po lewej stronie wyświetlą nam się wszystkie obiekty, które są na tej mapie i powiedzmy, że no dobra, weźmiemy to przejście. I jak zaznaczyliśmy sobie to przejście dla pieszych, to ono teraz wyświetla nam się tutaj na mapie jako ta czerwona kropka, a tutaj nam się wyświetlają wartości dla tego obiektu i na przykład jeżeli sobie klikniemy tutaj na to Traffic Signals, to dowiemy się, że to jest tag oznaczany, żeby wyświetlić, że to jest przejście z sygnalizacją świetlną i ten tag będzie pojawiał się w tabeli atrybutów. Crossing to jest wartość, a teraz jak wrócimy do tego, to na przykład highway to będzie klucz, tak, podstawowy klucz. I jak teraz już dowiedzieliśmy się o naszym obiekcie, to jaki on ma klucz oraz jaką ma wartość, to już możemy przejść do QGIS-a i do wtyczki Quick OSM i tutaj w polu klucz, no już wpiszmy to highway, a tutaj wpiszmy to crossing. I tutaj mamy też kilka trybów, w jaki sposób możemy wybierać nasze dane, skąd one mają się pobrać. Możemy tutaj wpisać, na przykład miasto, no generalnie różne są opcje, ale możemy wybrać też obszar roboczy i wtedy nam to pobierze z zakresu naszego widoku mniej więcej dane. Więc dajemy sobie tutaj uruchom zapytanie i już widzimy, że mamy pobrane przejścia dla pieszych. Tutaj jest właśnie ten tag przypisany, Traffic Signals, że z przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Mogą też być przypisane jakieś tam inne tagi. Ogólnie to jest bardzo szybki sposób na pobranie danych do QGIS-a właśnie przez tą wtyczkę. Jeszcze jedną usługą, którą możemy wykorzystywać do pobierania danych, to jest WCS. To jest też na geoportalu usługi pobierania WCS. Kopiujemy sobie link i przejdziemy sobie teraz do wczytania tego.
Ja już to sobie wczytałem poprzednio. Nawet sobie usunę i przekopiuję ten link. I połączymy się z tym. Dodamy sobie to do mapy i w tym momencie mamy dodany już nasz raster do mapy. Jakby zalety i wady tego rozwiązania są takie, że z wad połączenie jest wolne, ale jest to spowodowane tym, że rozdzielczość obrazu jest bardzo wysoka. Chociaż to też zależy, no ale tutaj jest rozdzielczość względnie wysoka, ale zalety są takie, że możemy sobie ten obraz bezpośrednio zapisać z okna widoku. Jak tutaj sobie klikniemy prawym, tam eksport, zapisz jako, piszemy sobie ścieżkę, gdzie to ma być zapisane. Tutaj możemy sobie kliknąć zasięg widoku mapy i rozdzielczość wybierzemy sobie. Tutaj generalnie jak piszemy kolumny i wiersze oznaczają ilość pikseli, ile będzie miało to zdjęcie. Jak piszemy tutaj 1, to będzie 3000 na 2000 pikseli, ale my zrobimy 10 tutaj wpiszemy, żeby pokazać, że to działa, ponieważ jeżeli te dane są w wysokiej rozdzielczości, to one się bardzo wolno zapisują. No tutaj się zapisały w mega słabej rozdzielczości, ale widać, że usługa po prostu działa. Mamy omówione pobieranie danych. W następnym odcinku pokażę, jak zrobić z nich analizę przestrzenną i przygotować do druku. Dziękuję za uwagę, cześć.